Cześć Adam. Cześć Radek. Jak się trzymasz w te upalne dni? Jako tako po japońsku. Mam nadzieję, że się nawadniasz. Tak, od tych sucharów muszę się nawadniać, więc dam tutaj radę dla tych wszystkich, którzy też się muszą nawadniać od sucharów. Dodajcie sobie coś do wody, czy trochę soku z cytryny, czy szczyptę stoli, czy coś innego, co lubicie. Pozwoli wam to się lepiej nawodnić. Pijcie dużo wody, chrońcie się przed słońcem, damy radę. Okej, zastanawiałem się, a nawet razem myśleliśmy o tym, jak zacząć ten odcinek i myślę, że fajnie byłoby zacząć od podziękowania naszym słuchaczom za ich lojalność. Wiem, że mamy stałych słuchaczy, którzy zaglądają do nas co miesiąc i bardzo, bardzo serdecznie wam za to dziękujemy. Ja się dołączam do tego, a jednocześnie zastanawiałem się, czy możemy coś zrobić po naszej stronie, żeby te nasze odcinki były jeszcze fajniejsze, jeszcze ciekawsze. I wspólnie z Radkiem wymyśliliśmy, że zmienimy formułę całego podcastu. Zamiast dotychczasowych wielu tematów w jednym odcinku, przejdziemy na model, gdzie będziemy poruszać jeden temat przez cały odcinek. Dzięki temu będziemy mieli więcej czasu, będziemy mogli ten temat bardziej zgłębić i myślę, że dla was wyjdzie to na plus. Jednak ta nowa formuła będzie miała zastosowanie od kolejnego odcinka. A zatem ten odcinek to ostatni odcinek, który jest jeszcze jednak po staremu. Więc spodziewajcie się kilku tematów luźno ze sobą powiązanych albo zupełnie ze sobą niepowiązanych. Przejdźmy do rzeczy. Co dzisiaj przygotowaliśmy dla naszych słuchaczy? No dzisiaj musimy wręcz poruszyć temat związany z aferą w AI. Razem porozmawiamy o tym i zastanowimy się, czy software house'y mają przyszłość, czy w obliczu zmian, które zachodzą na rynku, takie coś jak firma będąca software house'em zupełnie nie ma racji bytu? No i jak już jesteśmy przy software house'ach, to poruszymy dosyć ważny temat, czyli dodawanie ludzi do opóźnionego projektu, czyli trochę zmora każdego menadżera. Kiedy uporamy się już z tymi zmorami, wejdziemy na trochę lżejszy grunt i pomyślimy o tym, co moglibyśmy robić, gdybyśmy nie związali naszej kariery z branżą IT. A gdybyśmy jednak chcieli zostać w branży IT, to zastanowimy się nad tym, co będzie kolejnym boomem, gdy ten na AI się skończy. A na koniec Adam pochwali się swoim projektem, w którym w bardzo interesujący sposób rozwiązał problem, który dotyczy wielu deweloperów. Nie zdradzę, o co konkretnie chodzi. Żeby się tego dowiedzieć, Wysłuchajcie cały odcinek aż do końca. miłego odbioru. Zaczynamy. Cześć Radek. Cześć Adam. Wiesz co? Co? Beat happens. Podoba mi się to. Dobre, zostawiamy. Czy ty słyszałeś o tej aferze z sztuczną inteligencją, że ponoć firma sprzedawała swoje usługi tworzące kod z AI, a tak naprawdę stali za tym ludzie? Oczywiście, że słyszałem. I co o tym myślisz, drogi kolego? Mam wiele przemyśleń na różnych płaszczyznach. Bardzo ostrożnie odpowiadasz. No mów. Tak. Spodziewałem się, że taka sytuacja może kiedyś nastąpić z bardzo prostego powodu. Jak pewnie wiesz, wytworzenie własnego modelu AI-owego, utrzymanie go na maszynach i tak dalej, to są pieniądze ogromne na chwilę obecną z racji tego, że nie potrafimy robić tego jeszcze efektywniej. W związku z tym, jeżeli nazwijmy to brzydko, byle startup bierze się za AI, to albo pod spodem musi być duży gracz i jesteś po prostu tak naprawdę startupem, który używa jakiegoś dużego gracza do wykonania swojego pomysłu, ale jeśli jesteś startupem, który chce stworzyć własne AI, to mi osobiście zapala się jakaś lampka kontrolna, bo albo mamy do czynienia z czymś całkowicie rewelacyjnym, gdzie mały startup z niedużymi pieniędzmi jest w stanie zrobić coś, co giganci nie są w stanie zrobić nawet za połowę swojego budżetu,
albo coś tam się ściemnia. Mhm. Czyli generalnie twoja ocena jest taka, że jeżeli coś wygląda za dobrze, to powinna się zapalić czerwona lampka. No dobrze, ale jak oceniasz działanie tej firmy? A, Reklamowali się jako wsparcie do wytwarzania oprogramowania, tworzące swoje rozwiązanie na bazie AI, a tak naprawdę zatrudniali mnóstwo ludzi, którzy ten kod pisali dla swoich klientów. Czyli tak naprawdę trochę to był taki software house pod przykrywką AI. Znaczy tutaj też nie ma prostej odpowiedzi, to jest wielowarstwowo. Pierwsza warstwa to w zależności co firma jawnie proponowała swoim klientom. Jeżeli mówiła, że stricte AI będzie generował ten kod, a generowali go pracownicy, no to jest to jawne oszustwo. Z tego co pamiętam o tej aferze, to tam też problemem było wynoszenie pieniędzy z firmy do dodatkowych spółek, tak żeby, no nazwijmy to wręcz perfidnie okraść inwestorów. Więc to też naganne zachowanie. Natomiast jeśli mielibyśmy spojrzeć na zbliżony model biznesowy, to uważam, że można byłoby zrobić startup, który mógłby na takim modelu całkiem sensownie pracować, zakładając, że jawnie o tym mówi i nie ukrywa tego przed inwestorami. Bo wyobraź sobie sytuację taką, że tych 700 ludzi to mogliby być ludzie, którzy trenują modele AI. I do momentu, kiedy model nie jest w pełni wytrenowany, no bo tak naprawdę cały trening opierałby się na tym, że uczymy AI na faktycznym zapotrzebowaniu, czyli to, co nam nasi klienci dostarczają promptów, to będzie nasza surówka do nauki. No ale żeby to AI wiedziało, co ma wygenerować, to potrzebujemy nauczyć go. I tu wchodzi tych 700 ludzi, którzy odpowiadając na prawdziwe prompty, przy okazji szkolą AI. Następnie na części danych testujemy, czy AI rozwiązało te prompty dobrze i ci sami ludzie, którzy tworzą te prompty, też weryfikują je. I jeżeli to będzie jawnie przedstawione, to ja nie widzę tutaj żadnego problemu. Mhm. No ciekawy punkt widzenia. Z mojej perspektywy oczywiście oceniam krytycznie wszelkie malwersacje finansowe. Jeżeli tam dochodziło do jakichś nadużyć, to tutaj to dosyć jest jasna sytuacja i wydaje mi się, że nie ma co tego bronić albo doszukiwać się jakichś pozytywnych intencji w tym. Po prostu ktoś coś zrobił złego i warto to powiedzieć wprost. Natomiast trochę jestem sceptyczny co do jakby fali krytyki, jak coś było sprzedawane, bo tak naprawdę żyjemy w świecie, gdzie ten marketing jest taki nadmuchany i wszystko jest wow i wszystko jest super, a teraz to w ogóle to wszystko jest w oparciu o AI. Wręcz jedna z firm, która uczy, pomaga naukę języka, teraz mówi, że idzie w 100% w AI, tak? Bo to jest taki hype na to. I uważam, że to jest po prostu marketing często i często firmy sprzedają swoje MVP pod postacią gotowego produktu, a wszystko jest tam jeszcze na spinacze, na trytytki i prawie, że się zaraz rozpadnie, ale jakoś działa i już biorą za to pieniądze. Nie mówiąc już o tym, że wielka firma, wielki gracz Apple sprzedaje ci magiczne rozwiązanie. Czy to jest magia? Jeżeli ktoś żyje, że to jest magiczne rozwiązanie, czy magiczne doświadczenie, no nikt w to nie wierzy też, tak? Że tam jest magia i że jakieś czary się zadzieją, więc ten marketing oddzielam to od tego, co rzeczywiście się dzieje. Pytanie jest jedno. Jeżeli klient idzie do takiej firmy i ma zadanie, muszę mieć taką aplikację i ta firma dostarcza ci to rozwiązanie, tak jak o to klient poprosił. Czy to rzeczywiście ma znaczenie, czy to wygenerowało AI, czy to wygenerował człowiek? To zadam ci to pytanie dla ciebie, ale w troszeczkę pokrętny, odwrócony sposób. Wyobraź sobie, że jestem firmą, która sprzedaje ci przepyszną, bezmięsną lasagne. Kupiłeś tą lasagne, licząc na to, że jest bezmięsna i jest przepyszna. I się okazuje, że ani nie jest taka super pyszna, a po kilku sztukach się zorientowałeś, że jednak taka bezmięsna też do końca nie jest. Czy to jest uczciwe? I czy to jest prawidło, i czy to możemy zrzucić na tło marketingu sprzedawania magii, czy na zwykłe kłamanie? Ja nie mówię o kompletnej zmianie tego, co jest efektem. Efekt jest ten sam. Dostajesz aplikację, która działa tak samo, ma ten scam kod,
tylko w jednym scenariuszu napisało to AI, a w drugim scenariuszu napisał to człowiek. Dlaczego dla klienta końcowego, kiedy dostał dokładnie to samo, to ma takie znaczenie? Bo jeżeli jestem weganem, dasz mi mięsną lasagne, kiedy zamawiałem bezmięsną, no to nie jest ten sam produkt. Nie, no jeżeli cię oszukuje na składnikach, jakie są użyte do wytworzenia produktu. Moim składnikiem miała być AI, a dostałem nie AI. Twoim składnikiem miało być substytut mięsa, a dostałeś prawdziwe mięso. Czy na pewno składnikiem? Raczej to kucharz, czyli ktoś, kto wytworzył oprogramowanie, się zmienia, a nie składnik. Składnik, czyli kod, który powstał i dla ciebie nie ma znaczenia, on działa tak samo. To kucharz był inny. Dla mnie nie ma znaczenia, czy kucharz był weganem, czy je mięso. Jeżeli ugotuje mi pyszną wegańską lasagne, tak samo ze smakiem ją zjem. No dobrze, jeżeli miałeś w zamówieniu, że chcesz kucharza, który ma 3 gwiazdki Michelin, a dostałeś kucharza, który nie ma żadnej gwiazdki Michelin, to jesteś oszukany czy nie? Kontrakt podpisywałeś na innego kucharza. No okej, ale to podajesz mi bardzo konkretne przykłady z 3 czy jedną. Jak ocenisz, kto napisał to oprogramowanie? Czy AI to są 3 gwiazdki Michelin, a człowiek to jest 1 gwiazdka Michelin? Ja nie chcę oceniać, kto ile gwiazdek ma. Ja chcę pokazać ci punkt, że zostałem w komunikacie reklamowym poinformowany, że będę miał AI model, który będzie generował mój kod. A koniec końców okazało się, że to nie AI generuje mój kod, tylko ludzie. A ja chciałem, żeby mój kod generował AI. Okej, to może tutaj się rzeczywiście nie zgadzamy. Ja uważam, że marketing jest tak daleko posunięty. Oczywiście to jest pewna skrajność. Nie, żebym wspierał akurat tę praktykę, ale mam tutaj pewne krytyczne myślenie na taką z kolei bezkrytyczne podejście do tego. W sensie, wiele zła się zadziało, natomiast zadałbym dzisiaj pytanie może inne. Czy ten nasz rozdmuchany marketing nie robi dużo zła po prostu? I tutaj też winię trochę ten system, w którym żyjemy, że próbuje nam się wszystko sprzedać, opatrzyć jakąś etykietą i wepchnąć nam na siłę. Radek, no to jest klasyczna bańka, tak? Modne jest AI, weszła firma, która robi AI, wszyscy chcą się załapać na to i tak jak kiedyś wszystko, co miało .com w nazwie firmy było hitem sprzedaży na giełdzie, tak samo teraz wszystko, co ma w nazwie AI jest hitem sprzedaży i będą rosły jak grzyby po deszczu mniejsze i większe startupy, które będą chciały na tym się wybić do przodu. Radek, słyszałeś, dlaczego programiści nie lubią chodzić do lasu? Nie, dlaczego? Bo się boją bugów. Czekaj, wodę muszę się napić. Z racji tego, że w dniu jutrzejszym zarówno moja mama, jak i moja teściowa mają urodziny, chciałem im obu złożyć najserdeczniejsze życzenia urodzeniowe. Wszystkiego najlepszego! 100 lat. Radek, jak myślisz, czy w naszym świecie, który nas spotyka, czy taka instytucja jak Software House, czyli taka firma zajmująca się stricte produkcją oprogramowania na zlecenie, ma szansę jeszcze przetrwać i czy to jest koncept, który będzie długo trwał na rynku? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ ma za sobą, czy wnosi więcej pytań. Bo jeżeli musimy się zastanowić, czy software house'y mają przyszłość, musimy się tak naprawdę zastanowić, co software house'y dostarczają i czy to, co dostarczają, będzie miało zapotrzebowanie w przyszłości. I dla mnie software house to jest taka firma, która ma kompleksowe podejście do szeroko rozumianej technologii, czyli jest sobie inna firma, która nie zajmuje się stricte technologią, ale potrzebuje rozwiązania i idzie do takiej firmy, która zatrudnia programistów, która zatrudnia grafików, która zatrudnia ludzi, którzy analizują dany projekt. I teraz taka firma zbiera wymagania z tej mniejszej firmy, która potrzebuje czegoś i potrafi dostarczyć propozycję rozwiązania tego problemu, który trzeba rozwiązać. I to jest dla mnie software house, czyli nie skonkretyzowana na bardzo indywidualny problem, jeden konkretny firma, a
firma taki scyzoryk szwajcarski, która potrafi rozwiązać wiele problemów w zależności od tego, co jest potrzebne. I powiem ci szczerze, że mimo, że myślałem o tym nieraz, trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ z jednej strony widzę wysyp różnego rodzaju startupów, bardzo samowystarczalnych firm, które nie potrzebują dostępu do software house'ów. Widzę też dużo rozwiązań gotowych, out of the box, które już dostarczają te rozwiązania i już nie potrzeba tworzyć tego w sposób indywidualny. Natomiast sądzę, czy potrafię sobie wręcz wyobrazić, że ciągle będzie gdzieś jakaś firma, która nie ma tych zasobów i potrzebuje iść do innej firmy i je tam kupić po prostu. Więc moim zdaniem przyszłość się rysuje w taki sposób, że może software house'y nie znikną zupełnie, ale mam wrażenie, że wiele rozwiązań jest dostępnych out of the box na ten moment. Potrzebuję wysyłać maili, MailChimp, SendGrid, potrzebuję mieć kampanie marketingową, jest mnóstwo rozwiązań, które już teraz dają ci te rozwiązania, po prostu musisz usiąść i wybrać, które chcesz zastosować w swojej firmie. Są bardzo łatwe do skustomizowania i tak dalej, i tak dalej. Przyszłość widzę, że jest trend spadkowy na zapotrzebowanie, natomiast nie widzę takiego momentu, żeby zupełnie było to niepotrzebne, ponieważ jest jednak ten efekt synergii, ta moc software house'ów, że masz jedną firmę, z której korzystasz i masz dostęp do wszystkich specjalistów. A co ty o tym sądzisz? Ja tu chciałbym odpowiedzieć to, co najbardziej lubię odpowiadać na takie pytania. To zależy. Wszystko zależy od tego. Mam tutaj trochę takie sprzeczne ze sobą przemyślenia na ten temat. Wydaje mi się, że software house'y będą potrzebne, natomiast nie będą stanowiły dominacji na rynku. Będzie to bardziej usługa taka współpracująca, komplementarna, jeśli dobrze pamiętam się to nazywa, niż taka wiodąca. Wyobraź sobie taką sytuację, że masz niedużą firmę, tak? I potrzebujesz, żeby ci ktoś stworzył stronę internetową. W takim przypadku chętnie skorzystasz z software house'u, bo łatwiej ci będzie zatrudnić kogoś, kto ci zrobi coś, co jest relatywnie znane i łatwo to dopasować do potrzeb twojej firmy i na pewno wyjdzie to taniej, niż jak miałbyś sobie kogoś zatrudniać, kombinować i tak dalej, zdobywać w ogóle know-how, jak coś zacząć robić. Natomiast wyobraź sobie teraz dla kontrprzykładu drugą stronę. Masz firmę, która potrzebuje jakiś bardzo specjalistyczny system, który jest w jakiejś bardzo specjalistycznej dziedzinie i bez znajomości tej dziedziny nie jesteś w stanie na dobrą sprawę wytworzyć takiego systemu. I w takich wypadkach wydaje mi się, że taki własny development wewnętrzny to jest jedyne możliwe rozwiązanie, bo ilość pracy, którą musisz włożyć w to, żeby, uproszczając, deweloperom przekazać wiedzę produktową, czy tą wiedzę tą ekspercką, niezbędną do wykonania takiego narzędzia, które zamawiasz, to jest dokładnie tyle samo pracy, którą musisz włożyć, żeby zatrudnić tych deweloperów i tak dalej. To i tak jest cały czas ta praca od podstaw, żeby zrozumieć dokładnie dziedzinę ekspercką. I w takim wypadku wydaje mi się, że to już ekonomicznie bardziej uzasadnione jest trzymać development taki in-house, czyli rozwiązania, które będą bardzo specjalistyczne, bardzo mocno dokrojone do potrzeb konkretnej firmy, nawet jeśli one mogłyby być zamknięte w formie gotowego produktu i sprzedawane dalej, to i tak pewnie bardziej ci się będzie opłacało zostać producentem tego i to sprzedawać swojej konkurencji i w ten sposób chociażby zarabiać na konkurencji, niż zlecić to do software house'u, gdzie tak naprawdę sprzedasz tą swoją wiedzę do takiego software house'u i okej, niezależnie od tego, jak masz tam w kontrakcie podpisane, to w jakimś zakresie ci ludzie staną się bardzo fajnym kąskiem na rynku dla twojej konkurencji, bo będą znali know-how. Więc tu wszystko zależy od tego, co będzie taki software house miał produkować, na kim się skupiać, tak? Istnieje też takie ryzyko, że taki software house, który przyjąłby taki projekt bardzo specjalistyczny, przestałby być jako takim software house'em, a poszedłby na przykład w stronę bycia producentem konkretnego rozwiązania, jeżeli to byłoby bardzo unikalne, specjalistyczne rozwiązanie, na które jest popyt jeszcze do tego, tak? Więc to jest moje takie przemyślenie, że wszystko zależy od tego,
co ten software house miałby robić, w jakiej branży miałby się skupiać i jak dużo pracy potrzeba na to, żeby zrozumieć dziedzinę, dla której piszesz rozwiązanie. Okej, czyli podsumowując, jeżeli chodzi o trend spadkowy, to widzimy pewne ryzyka związane z mnogością gotowych rozwiązań oraz z ekspercką wiedzą, którą dana firma może nie chcieć przekazać do zewnętrznego dostawcy oprogramowania, a wolałaby mieć swój własny zespół deweloperski, który ten produkt rozwija. Natomiast wciąż widzimy możliwości dla software house'ów związane z łatwym dostępem do wielu specjalistów, aby rozwiązywać zadania, które albo są nieopłacalne, żeby rozwiązywać in-house'owo, albo po prostu nie ma takiej potrzeby, żeby utrzymywać swój zespół deweloperów. Dlaczego software house'y są jak cebula? Dlaczego? Bo jak się dokłada warstw, to wszyscy płaczą. Adam, zastanawiałem się ostatnio nad tym, jakie jest twoje doświadczenie i jaką masz opinię na temat dodawania ludzi do opóźnionego projektu. Czy to jest pomocne dla tego projektu, czy raczej stwarza więcej chaosu? Co o tym myślisz? Osobiście uważam, że stworzy więcej chaosu i tak jak sobie przypominam mniej więcej projekty, w których brałem udział, to nawet jak projekt nie był opóźniony, a dodało się człowieka nowego, to wbrew pozorom to wydłużało projekt, głównie przez krzywą wejścia, którą trzeba było najpierw pokonać, w sensie taka nowa osoba musiała pokonać. Czyli zdobyć odpowiednią wiedzę, rozpoznać się w projekcie, wiedzieć co i gdzie i jak i z czym się je, bo bez tego nie szło pracować. I jestem skłonny nawet zaryzykować tezę, że łatwiej byłoby sobie poradzić z opóźnionym projektem przez wyjęcie osoby, niż przez dodanie kolejnej. Mhm. A jak ty uważasz? Zgadzam się z tobą co do tego, że rzeczywiście dodanie nowej osoby do projektu jest bardziej ryzykowne dla tego projektu niż usunięcie osoby z projektu. Generalnie jest potwierdzone naukowo, że kiedy dodajesz nową osobę do projektu, do zespołu ludzi, to tam zachodzi wiele zależności. Ta nowa osoba, w związku z tym, że jesteśmy ludźmi, musi gdzieś się ustawić względem innych osób w zespole, względem swojego doświadczenia, względem swoich umiejętności. I cały ten taki ludzki cykl musi zajść, żeby zespół później mógł się skupić już na pracy, że tak powiem, na 100%. Więc dodanie ludzi zawsze wiąże się z tym, że w zespole zachodzi pewnego rodzaju przytasowanie i na to jest potrzebny czas. Więc nie jesteśmy maszynami, tak? Więc jest to potrzebne nam jako ludziom. Przy czym, odpowiadając na to pytanie, użyłbym twojego ulubionego stwierdzenia, to zależy. Ponieważ z mojego doświadczenia z kolei wiem, że jeżeli zrobisz to umiejętnie, możesz pomóc projektowi takiemu, który jest opóźniony. I jak ja to widzę? Widziałbym to w ten sposób, że możesz dodać więcej ludzi do projektu, który jest opóźniony, pod warunkiem, że są to osoby z bardzo dużym doświadczeniem, są na stanowisku seniora, potrafią wejść w projekt w jeden dzień i pierwszego dnia mieć środowisko deweloperskie, wiedzą, co mają robić, są gotowi do pracy. Po prostu tak, jakby były tam już od tygodnia. Czyli przez analogię taką, kogoś, kto już umie czytać książkę, jak mu dasz następną książkę do przeczytania, to jest w stanie od razu ją umieć czytać, a nie, że musi się od nowa uczyć literek. Dokładnie. Ich doświadczenie sprawia, że to jest może bardzo indywidualna sytuacja, środowisko deweloperskie jest trochę inne niż gdzieś indziej, natomiast w związku z tym, że już wiem, jak takie rzeczy działają, nie muszę poświęcać czasu na to, żeby się wdrażać w tego typu sytuacje, po prostu wiem, co mam robić. I jeżeli potrzebujesz 2, 3, 4 dodatkowych programistów, jeszcze zwłaszcza jeżeli oni się znają i potrafią ze sobą współpracować, to tego rodzaju wzmocnienie zespołu, który istnieje, uważam, że świetnie by się sprawdziło. Natomiast raz jeszcze, to jest bardzo, bardzo specyficzna sytuacja i warto to przemyśleć, ponieważ tam dalej zachodzą procesy, które wymagają od zespołu przetasowania, natomiast to ryzyko jest wtedy mniejsze. Dobra, a teraz pytanie pomocnicze do tego. Co w takim razie w ramach takiego projektu można już od początku projektu robić, żeby właśnie zniwelować tą ewentualną sytuację opóźnienia przez
może inaczej to powiem, co można w projekcie zrobić już na starcie tego projektu, żeby w momencie, kiedy wystąpi opóźnienie, zminimalizować czas potrzebny na wdrożenie się kolejnego człowieka, który będzie potrzebny, żeby ten projekt dowieść w terminie. Mhm. Ja bym poszedł dalej. W sensie to pytanie w tym kontekście jest zasadne, natomiast to, co możemy robić, to jest też to, co możemy robić wtedy, kiedy myślimy przyszłościowo o projekcie, kiedy zakładamy, że on będzie żył, rozwijał się, kwitł, czyli zakładamy sukces projektu, tak? A zakładamy sukces, bo zaczynamy projekt, po to robimy, żeby sukces odnieść. Więc musimy nie tylko myśleć o ewentualnej pomocy, musimy też myśleć o rozwoju projektu, zatrudnianiu nowych ludzi, będzie jakaś rotacja, więc jakby to jest cały czas ta sama dziedzina problemów i moim zdaniem od samego początku musimy mieć pomysł na ten projekt, dokumentację, która ten pomysł dokumentuje i tłumaczy. Musimy zadbać o to, żeby rzeczy dookoła projektu, tak jak środowisko deweloperskie, testy, diagramy różnego rodzaju, które tłumaczą, jak to działa, były po prostu dostępne. I wtedy, jeżeli ktoś przychodzi z doświadczeniem, zamiast spędzać jeden dzień z jakimiś architektami czy specjalistami od projektu, taka osoba może poświęcić kilka godzin na to, żeby zapoznać się z dokumentacją i być gotowa do tego, żeby pomóc. A ty co myślisz na ten temat? Prawie identycznie to samo, więc wyjąłeś mi to z ust. Natomiast dodałbym jedno uzupełnienie w stosunku do dokumentacji. Oprócz tego, że ta dokumentacja musi być, to ona musi być jeszcze A, aktualna i B, czytelna i zrozumiała. Bardzo często spotykałem się w projektach z tym, że dokumentacja owszem była, ale dotarcie do czegoś w dokumentacji to była droga przez piekło, bo nie było to w żaden sposób sensownie zorganizowane i tak naprawdę polegało na losowym wyszukiwaniu dokumentów i może gdzieś tam trafi linka dalej. A dwa, nieraz dokumentacja jest tak napisana, że równie dobrze mogłoby jej nie być i tyle samo by z tego wyszło. No więc podsumowując naszą rozmowę. Jeśli już dojdzie do sytuacji, że projekt nam się opóźni, można się ratować dodatkowymi zasobami w postaci super ekstra świetnych deweloperów i wtedy jest szansa, że to pomoże, ale to wszystko zależy i od projektu, i od tego, jak ten projekt jest zarządzany i kogo na posiłek wezwiemy. Dwa, zawczasu dbajmy o to, żeby projekt już nie był opóźniony, ale jeżeli dopuszczamy możliwość, że może się opóźnić, to bardzo, bardzo mocno skupiamy się na tym, żeby mieć wszystkie te zasoby, które będą niezbędne dla nowego członka zespołu, żeby się wdrożyć szybko i bezproblemowo. Świetne podsumowanie. Co robi projekt manager, kiedy jego projekt się opóźnia? Nie wiem, co? Dodaje ludzi i opóźnia projekt jeszcze bardziej. Radek, czy zastanawiałeś się kiedyś, co chciałbyś robić, jeśli byś nie pracował w branży IT? Wiesz co? Ciągle się zastanawiam. A tak szczerze, wiesz, prawda jest taka, że nasza praca, ona ma pewne niesamowite plusy, jest ciekawa i często są to interesujące projekty i naprawdę nie możemy narzekać na przykład na widełki zarobków dostępne w IT i pod tym względem to też jest atrakcyjna praca, czy branża wręcz. Natomiast z jakiegoś powodu gdzieś tam zawsze wokół mnie jest taka myśl, co jeśli bym tego nie robił. Więc tak, krótko mówiąc, myślę o tym, a ty? Też nieraz nawet nie robiłem w IT. Moja historia gdzieś tam dotykała różnych gałęzi. One zawsze gdzieś tam blisko IT się krążyły, ale nie zawsze to było czyste IT. Natomiast tak, zastanawiam się, co jeśli nie IT i bardziej zastanawiam się w kontekście planu emerytalnego lub takiej alternatywy na wypadek, gdyby jednak rzeczywiście to AI miało zabrać nam pracę. A powiedz mi, o czym myślałeś? Co by robił Radek, gdyby nie robił w IT? Okej, to mam dwa podejścia do tego tematu. Pierwsze jest realistyczne, czyli rzeczywiście co mógłbym rozpatrywać i co by, powiedzmy, myślę, że dawało mi satysfakcję, ale też gdzieś jest możliwe do zrealizowania, a drugie to takie popuszczenie wodzów fantazji, że nie ma ograniczeń, że po prostu siadam od jutra to robię i jestem szczęśliwy. Więc
bardziej tak realistycznie, to myślę, że mam w sobie żyłkę nauczyciela, więc moim backupem do informatyki, kiedy zaczynałem studia, była matematyka, więc myślę, że mógłbym się realizować gdzieś w tej kwestii. I mam za sobą też prowadzenie szkoleń. Uczyłem ludzi, jak programować, więc mam pewne też doświadczenie. To jest pierwsza rzecz. Przy czym nauczyciela, tutaj ciekawostka, zawsze interesowała mnie geografia. Więc jeżeli już tak odchodzimy od IT, to właśnie w tę stronę. Druga rzecz to jakakolwiek praca związana z książkami i zawsze wydawała mi się atrakcyjna praca bibliotekarza. Rozmawiałem z kilkoma bibliotekarzami i opinie są podzielone. Niektórzy mówią: OK, lubisz czytać, ale pracując w bibliotece nie będziesz mieć czasu na czytanie. Też to słyszałem. Też to słyszałem, że w bibliotece najmniej czasu jest na czytanie, cała reszta zajmuje tyle czasu, że tam czytanie to sobie możesz wziąć do domu co najwyżej, jak nie będziesz miał obrzydzenia do książki. A masz już dosyć książek, więc już nie czytasz. Więc gdzieś tam słucham tego głosu, rozsądku ludzi doświadczonych w branży i powiedzmy pewnie bym to zweryfikował. Chociaż nie ukrywam, samo przebywanie wokół książek mnie uspokaja, jest to takie dla mnie gdzieś tam relaksacyjne. Ja mam mnóstwo miłych wspomnień z biblioteką, zawsze to było takie spokojne, bezpieczne miejsce. Chociaż po przeczytaniu jednej książki Stephena Kinga trochę zmieniłem zdanie o bibliotece. I ostatnia może rzecz, co powiem z takich realistycznych rzeczy, to gdzieś tam w prywatnych rozmowach, Adam, wspominałem ci o tym. Odkryłem swoją pasję z roślinami domowymi ostatnio, więc może bym się dokształcił gdzieś w stronę ogrodnictwa. Co prawda taki outdoor, takie ogrody na zewnątrz to jeszcze jest dla mnie zupełnie niezbadany temat, ale gdybym zrobił jakiś kurs, to kto wie, może bym się realizował w ten sposób. Więc to są to takie plany, które traktuję w kategorii no, realistycznych planów, że nie zostanę nagle astronautą. Chociaż w dzisiejszych czasach to też jakby nie jest do końca, to jest kwestia już budżetu, tak? Ale jak to jest u ciebie? Czy też byś mógł podzielić realistyczne, nierealistyczne, czy masz jakiś inny pomysł na to? Mam też taką właśnie podziałkę realistyczne, nierealistyczne, natomiast zdaję sobie w pełni sprawę, że ta nierealistyczna część to jest strefa mojej fantazji i marzeń. To może zaczniemy od tego, a później przejdziemy do bardziej realistycznej. To taka strefa marzeń to jest otworzenie takiej ogromnej korporacji samowystarczalnej, gdzie każda gałąź, którą korporacja robi, jest po to, żeby wesprzeć inną gałąź i tak dalej. I tu tak, żeby tak zobrazować to mniej więcej, to wyobraź sobie firmę, która zatrudniając ludzi udostępnia im mieszkania. Z racji tego, że udostępnia mieszkania, fajnie byłoby też udostępniać samochody dla tych ludzi, udostępniać przedszkola dla dzieci, tak żeby ten pracownik w cudzysłowie był jak najbardziej uzależniony od korporacji, dla której pracuje. No to wiadomo, że teraz, nie wiem, potrzebne będą przedszkolanki, potrzebni będą, nie wiem, jakieś sklepikarze, potrzebni będą, żeby zrobić cały taki konglomerat, w którym ci wszyscy pracownicy stanowią taką jakby zamkniętą społeczność, która sama jest dla siebie w pełni samowystarczalna. Takie coś mi się kiedyś marzy, żeby po prostu mieć taki, wiesz, wielki mechanizm, gdzie te trybiki, każdy trybik z każdym pracuje, gdzie to jest taka idealnie naoliwiona maszyna. Ale to jest strefa marzeń, takie duże fantazy, trochę zakrawające o utopię. Natomiast z takich rzeczy bardziej przyziemnych i coś, co mam nadzieję, że uda mi się zrealizować szybciej niż później, to 3 tematy. Ja lubię pracę taką trochę twórczą, taką nieszablonową. Dlatego marzy mi się posiadanie własnej stolarni, której mógłbym tworzyć takie mebelki, jakie bym chciał, takie dzieła, jakie mnie interesują. No ale tutaj znowu ten zapęd taki, żeby właśnie zrobić taki konglomerat trochę, no to te meble trochę ważą. Te płyty meblowe, drewno, wszystko, co jest potrzebne, to trochę waży. Potrzebny jest transport, więc marzy mi się do tego uzupełnić to wypożyczalnią aut, ale głównie aut dostawczych, lawet i tego typu pojazdów. No i kolejnym takim uzupełnieniem, ale dalej realnym już tego całego
pomysłu jest to, że chciałbym mieć warsztat samochodowy, ale nie taki typowy, gdzie każdy przyjeżdża na wymianę klocków, filtrów, co tam potrzeba, tylko skupiający się na renowacji starych aut i przeróbkach istniejących. Czyli jedno uzupełnia się drugie, czyli na przykład stolarnia robi zabudowę na przykład do kamperów, tak? Warsztat samochodowy przerabia auta dostawcze, ciężarowe na kampery, tak? Wypożyczalnia na przykład ma w ofercie też kampery i inne pojazdy, które uzupełniają tą całą flotę. Więc tutaj taki, powiedzmy, malutki chociaż namiastek tej takiej, korporacji, gdzie wszystko pasuje. Podoba mi się twój pomysł. Samowystarczająca korporacja, widzę to, jakby to działało i rzeczywiście bardzo ambitne, strategiczne myślenie. I kurczę, no życzę ci tego, żeby to się spełniło i liczę na jakąś posadkę, nepotyzm. Natomiast co do stolarni, mega fajny pomysł. Fajnie, że łączysz te rzeczy, w sensie, że masz kolejny pomysł i widzisz, jakby to mogło być połączone ze sobą. Wow, nieźle. Stolarnia o tyle jest fajna, że to jest coś, co już poniekąd troszeczkę gdzieś tam się buduje pomalutku, tak? Mhm. Chociażby park maszynowy jakiś się zaczyna robić, już niektóre projekty od dawna robię, jakieś meble, na przykład większość mebli do domu robię samodzielnie. Może kiedyś wyjdzie z tego coś fajnego. Okej. To jeżeli pozwolisz, to jeszcze popuszczę w wodze fantazji i opowiem, co bym tak robił, gdybym nie miał żadnych ograniczeń. Dajesz. Czyli co byłoby moją samowystarczalną korporacją. Zawsze, tak jak mówiłem, interesowały mnie książki i chciałbym być tłumaczem. Chciałbym znać 2-3 języki, które pozwalają mi sprawnie posługiwać się słowem pisanym i mógłbym na przykład pisać po polsku w oparciu o język francuski, angielski, fiński, którykolwiek, to już jest sprawa drugorzędna, ale mam takie zrozumienie tego języka, że mogę po prostu sobie stworzyć taką książkę po polsku. A druga rzecz... Poczekaj, zanim powiesz drugą rzecz, bardzo ważne pytanie uzupełniające. I jaki język najbardziej chciałbyś się nauczyć? Angielski. Ale z takich niecodziennych języków. Z takich, których jeszcze nie znasz. Z takich, których jeszcze... O, to mało takich. I nie pytam o PHP. I nie PHP. Bardzo bym chciał umieć mówić po hiszpańsku. Bardzo mi się podoba ten język i uważam, że jest... Mój nauczyciel od angielskiego kiedyś mi powiedział, że byłby lepszym językiem międzynarodowym niż angielski, bo jest językiem tak jak to widzisz, tak to czytasz, podczas gdy angielski ma mnóstwo liter, których nie czytasz i powoduje to dużo problemów z uczeniem się. Pytanie odbite. Jakiego języka ty byś chciał się nauczyć tak w 100%, gdybyś mógł wybrać? Wiesz co, też myślałem o hiszpańskim. Nawet w te wakacje albo w poprzednie zacząłem słuchać jakiegoś tam podcastu takiego wprowadzającego, tak żeby się chociaż jakiś podstaw nauczyć, gdyż nie ukrywam, lubię pojechać do Hiszpanii i fajnie byłoby móc porozmawiać w naturalnym języku Hiszpanów, a nie łamane dogadywanie się tym, czym akurat operujemy. Mhm. To myślałem też nad włoskim. Tutaj z takich bardziej rodzimych. No i hiszpański też ze względu na to, że jednak jest to bardzo popularny język w różnych miejscach na świecie. Gdzieś słyszałem teorię, że jak znasz chiński, angielski i hiszpański, to się dogadasz prawie wszędzie na świecie. Mhm. Swoją drogą bardzo chciałbym nauczyć się chińskiego. Też uważam, że jest to piękny język, chiński albo japoński. I chyba ty kiedyś opowiadałeś na jakimś spotkaniu, że japoński ma bardzo zbliżoną fonetykę do polskiego, tak jak wymawiamy głoski. Mimo że to kompletnie inny język, to nie mamy tego problemu jak z angielskim, żeby niektórych głosek się nauczyć, tak? Jak się wymawia. Podobno fonetycznie te języki są bardzo zbliżone i podobno te wszystkie szyczy i tak dalej nie stanowią problemów dla Japończyków i też te ichne głoski nie stanowią problemu dla Polaków. Mhm. To już żeby dokończyć wątek, ostatnim takim super mega pomysłem dla mnie, co bym mógł robić, to mógłbym podróżować. Mógłbym podróżować i cokolwiek z tym się wiąże. Zdawać relacje z tych podróży, mieć wideobloga, pisać poradniki, zrecenzować restauracje, hotele, spędzić tydzień tu, spędzić tydzień tam, a później dać swój feedback, być tym takim mysterious client, czy cokolwiek, co by po prostu dało mi możliwość podróżowania, to bym robił. To skąd nagrywamy kolejny odcinek w takim razie? Możemy z Pekinu. Okej, trzymam cię za słowo.
Jak nazywa się software house, który nie ma żadnego projektu? Nie mam pojęcia. Open source. Pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz kanał, zostawić lajka i napisać w komentarzu, co sądzisz o tym odcinku. Wasze opinie są dla nas ważne i dają nam motywację do naszej pracy. Dziękuję. Radek, żyjemy w takich cyklach baniek spekulacyjnych. Dotcomy, nie dotcomy. Teraz jesteśmy w trakcie cyklu bańki AI, o czym już też kiedyś rozmawialiśmy. I nachodzi mnie taka myśl. Co będzie następną bańką, jak bańka AI pęknie? Mam nadzieję, że już nie będzie baniek. Oczywiście to jest marzenie ściętej głowy. Chyba, że nasze na koncie. Chyba, że co? Chyba, że nasze na koncie. Chyba, że na kontach, tak. Życzę wszystkim, żebyśmy mieli mnóstwo baniek. Co będzie następnym boomem po AI? To jest dobre pytanie. Bardzo lubię próbować przewidywać przyszłość. Bardziej lubię to, niż zadawać sobie pytanie, co by było, gdyby w przeszłości coś się stało innego. Wydaje mi się, że przyszłość będzie dotyczyła może bardziej integracji człowieka z maszyną. Czyli widzę takie dwie rzeczy. Pierwsza to jest sama maszyna, robotyka rozwinięta do tego stopnia, co już się dzieje, tak? Że roboty nas wyręczają w takich pracach manualnych i jesteśmy odciążeni może nie z pracy twórczej, to co AI nas wyręcza z generowania obrazków, ale chciałbym, żeby jakiś robot zrobił mi pranie albo ugotował obiad. To bardziej mnie interesuje. Może jeszcze obiad, to sobie lubię pogotować, ale już pranie czy posprzątanie mieszkania, to chciałbym, żeby to zrobił robot. A druga rzecz, jaką widzę, to właśnie taki interfejs mózg-komputer. To też już się dzieje, natomiast widzę tutaj pokładam może dużo nadziei w tym, że my jako ludzkość poradzimy sobie z wieloma chorobami, z wieloma jakimiś trudnościami, ograniczeniami fizycznymi wręcz, dzięki temu, że ta integracja będzie większa. I oczywiście to jest takie trochę życzeniowe myślenie, bo widzę też mnóstwo zagrożeń z tym związanych, ale może to nie na ten moment, może kiedyś też o tym pogadamy. A co według ciebie, co byś ty powiedział, gdybyś miał postawić swoje 1 000 000 baniek na kolejny boom? To ci powiem, że tak mam 2 odpowiedzi przygotowane. Pierwsza to nie wiem, no bo ciężko przewidzieć przyszłość, ale biorąc pod uwagę, zrobiwszy sobie taką analizę tych baniek, które do tej pory były, można w pewnym stopniu postarać się wydedukować, co może być tym następnym czymś. No i teraz tak, jeżeli sobie popatrzysz, ile czasu minęło od wymyślenia, powiedzmy, internetu, domen i tak dalej, do momentu, kiedy stało się to boomem, to mamy mniej więcej 20 parę lat. Tak? Czyli rynek potrzebował około 20 parę lat, żeby zrozumieć technologię, która powstała i jak ją wykorzystać. Więc jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to tutaj mamy trochę większą rozpiętość, bo tam pierwsze przypadki prac nad sztuczną inteligencją to już nawet lata 50., jeśli dobrze pamiętam, się zaczynały jakieś tam w powijakach rzeczy. Problemem była cały czas moc obliczeniowa i sposób, jak do tego podejść. Więc powiedzmy, mamy tą rozpiętość większą. Więc jeżeli teraz zobaczymy na technologię, która w tej chwili jest bardzo nowoczesna, zaskakująca, ale nie ma siły się wybić, bo chociażby sprzętowo leży czy coś, to ja bym tutaj widział, że raczej możemy się spodziewać bańki w okolicach informatyki kwantowej, że się tak wyrażę, i komputerów kwantowych, bo to jest coś, co intensywnie naukowcy już nad tym pracują, bo to jeszcze nawet nie możemy powiedzieć programiści czy coś, to raczej jeszcze w sferze naukowców jest, ale mamy problemy technologiczne, tak? Mamy limitacje technologiczne, które może w końcu zostaną rozwiązane i wtedy podejrzewam, że będzie ten zastrzyk. Tym bardziej, że mamy już pomysły, jak taką informatykę kwantową wykorzystać w praktycznych aplikacjach, więc spodziewałbym się, że to może być nasza kolejna bańka. I mam też coś, co prawdopodobnie ciebie i słuchaczy zaskoczy. Wydaje mi się, troszeczkę tak patrząc na branżę modową, że rzeczy lubią wracać w takich cyklach, co jakiś czas wracamy do tego, co już było. Mam jakieś takie głębokie przeczucie, że nową bańką będą
wszystkie te rzeczy typu rękodzieło, typu właśnie stolarze, jacyś rzemieślnicy, to wszystko, co jest robione ręcznie, gdzie się wkłada jakieś serce, że trzeba mieć jakiś kunszt tej pracy, żeby, wiesz, to dopełnić tą rzecz, a nie maszynowa produkcja klepana wedle formy, wiesz, jedno za drugim, gdzie nic nie ma znaczenia. Myślę, że to może być naprawdę niezła bańka, że te właśnie mniejsze firmy będą raptem postrzegane jako coś, w co warto zainwestować, że tam jest wiedza, umiejętność i jakiś taki produkt z duszą. Życzę nam tego, to by było fajne. Podoba mi się zarówno komputer kwantowy, bo to niewyobrażalne, więc wręcz możliwości otwiera przed nami, z tego co, jak rozumiem, tę ideę, oraz rękodzieło. Tak jak mówiłeś o tym, to wręcz mam takie przekonanie, że być może kolejna bańka dotycząca IT będzie spoza IT, że właśnie być może nastanie ta moda, tak jak mówisz, na brak technologii w codziennym życiu, na powrót do tego świata realnego. Czego też nam życzę, bo cenię sobie właśnie dużo bardziej tą taką rzeczywistą rzeczywistość, a nie wirtualną. Ja tylko życzę nam, żeby ten powrót taki do tego życia bez technologii nie nastąpił w dziwny albo nieoczekiwany sposób. Oj, tak. I to tyle w kwestii komentarza. Co mówi deweloper, kiedy słyszy następny boom po AI? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że to nie będzie kolejny framework JavaScriptu. Radek, chciałbym ci się pochwalić prostą rzeczą, którą zrobiłem, ale przez to, że ona jest tak banalnie prosta, to wewnętrznie sprawia mi tyle radości, że dalej można rozwiązać jakiś problem czymś tak banalnie prostym, że aż sam z siebie jestem trochę dumny, że potrafiłem wymyślić tak proste rozwiązanie do tak nieoczywistego problemu. Dla jednego z moich klientów przepisuję pewną aplikację, która tak naprawdę zarządza procesem wytwarzania oprogramowania. Powiedzmy to tak w dużym uproszczeniu. I działa to na zasadzie, powiedzmy, takiego automatycznego zarządzania taką tablicą kanbanową, gdzie mamy po prostu zadania, które są do zrobienia i trzeba je przerzucać w odpowiednie kolumny. Z racji tego, że to obecne narzędzie klienta przestało działać z różnych przyczyn, nie tylko zależnych od klienta, ale też z przyczyn zewnętrznych, padła decyzja, że trzeba to naprawić. W trakcie naprawiania narzędzia okazało się, że w ogóle zostało ono jeszcze bardziej zepsute i oprócz tego, że nie do końca działało, to jeszcze spowodowało więcej szkód niż pożytku, gdyż zaczęło działać całkowicie nieprawidłowo. Czyli na przykład kartki z tablic kanbanowych zaczęły znikać w ogóle całkowicie, albo trafiały w miejsca, których nie powinny być. Czyli gdzieś się wkradł jakiś błąd podczas naprawiania błędu, który spowodował, że to wszystko przestało działać. W związku z tym narzędzie zostało momentalnie wyłączone, żeby zminimalizować straty i padła decyzja o tym, piszemy to od nowa. Była to głównie moja decyzja, gdyż próba znalezienia, gdzie był błąd w strasznie źle napisanej aplikacji, gdzie kod był tragiczny wręcz, gdzie wszystko ze wszystkim wszędzie gdzieś było połączone, spowodował, że podjąłem decyzję, piszę to od zera, będzie mi łatwiej. I teraz takie pytanie do ciebie. Zbierając wymagania na jakieś oprogramowanie, czego jesteś zawsze pewien? Tego, że w trakcie zbierania wymagań wyjdzie coś, co nie zostało uwzględnione w pierwotnym planie. Doskonale. Ja to nazywam tak zwane jedyne, czego możemy być w życiu pewni, to śmierć, podatki i zmiana. Zmiany są zawsze, przy czym już przestaję być taki pewny co do śmierci, bo naukowcy idą coraz bardziej do przodu i pewnie kiedyś się dowiemy, że jest magiczny lek, który powoduje, że jesteśmy nieśmiertelni. Podejrzewam, że z podatkami może być tak samo, natomiast to, że się coś będzie zmieniać, według mnie to się nigdy nie zmieni. I to jest dokładnie wyjątek potwierdzający regułę. Jest jedna rzecz, która się nigdy nie zmieni. To, że wszystko się zmienia. Dokładnie. No więc druga rzecz, którą uważam, że bardzo fajnie rozwiązałem i dzięki temu zaadresowałem to, że się wszystko będzie zmieniać, zrobiłem nowy podział odpowiedzialności
na to, co jest w kodzie, a co jest w konfiguracji. Czyli mianowicie, aplikacja do zarządzania takimi przepływem pracy, tak, taką tablicą kanbanową, to jest tak naprawdę nic innego jak prosta aplikacja when do that. Czyli kiedy coś się dzieje, zrób to. Tak? Czyli mamy proste trigger, warunki i akcje, które mogą być wykonane. Zmieniając logikę tej aplikacji, że wszystko jest gdzieś tam w kodzie zaszyte i cała logika biznesowa jest w aplikacji, wynosząc to do takiego abstrakcyjnego tworu, jakim jest właśnie trigger, warunek, akcja, byłem w stanie w bardzo prosty sposób przygotować proste pliki konfiguracyjne, w których to biznes mógł definiować, co ma się dziać z poszczególnymi karteczkami na kanbanowych tablicach. Dzięki temu aplikacja się znacząco uprościła, bo ona musiała umieć obsłużyć dany trigger, czyli po prostu zidentyfikować trigger. Banalnie proste rozwiązanie, łatwo dodawać kolejne triggery. Następnie musiała umieć obsługiwać coś takiego jak warunki, czyli kiedy dany trigger może być obsłużony, a kiedy nie. I tu znowu mamy banalnie prosty koncept. Jeden po prostu warunek. Mogę mieć tych warunków ile chcę, mogę sobie je łączyć jakim chcę spójnikiem, czy endem, orem, czy czymkolwiek. Cały system jest banalnie prosty. I ostatni element, czyli akcja, który też de facto sam z siebie jest banalnie prostą czynnością. Czyli na przykład przesuń kartkę stąd, dotąd. Nie wiem, dodaj komentarz, zrób coś jeszcze. Jeśli potrzebuję, mogę tych akcji dokładać ile chcę, kiedy chcę. I teraz, z punktu widzenia mojej aplikacji, ona jest tak de facto trochę zamknięta, ze względu na to, że mam po prostu zamknięty zestaw akcji, zamknięty zestaw warunków, zamknięty zestaw triggerów. Natomiast z punktu widzenia biznesu ona jest bardzo otwarta, bo mają plik konfiguracyjny, w którym mogą sobie zdefiniować. Dla takiego czegoś, przy takich warunkach, zrób takie coś. I teraz, z punktu widzenia mnie jako programisty, czyli lenia, nazwijmy to, jest to genialne rozwiązanie, bo każda zmiana, którym wiem, że będzie, automatycznie może być zaadresowana bez udziału mnie w kodzie. Jak ci się podoba? Uważam, że jest to wybitny pomysł, ponieważ stworzyłeś aplikację zamkniętą na zmiany w kodzie, nie musisz jej modyfikować, ale otwartą na zmiany w biznesie czy w otoczeniu, bo domyślam się, że konfiguracja to jest coś, co nie wymaga później zmian w kodzie. Tutaj jeszcze bym tylko zaznaczył dla naszych słuchaczy, czy wyjaśnił, czym jest trigger. Trigger, czyli jakieś zdarzenie, które spowoduje, że twoja aplikacja zaczyna działać. I w przypadku warunków, jeżeli spełnia warunki, to wykonuje jakąś akcję, tak? Czyli czym jest Czyli trigger? taki wyzwalacz. Taki wyzwalacz, dokładnie. Bardzo mi się podoba, świetnie, że miałeś taką okazję. Myślę, że to bardzo satysfakcjonujące móc napisać coś od nowa i zrobić to o poziom lepiej, o niebo lepiej. Przypomniałeś mi też rozwiązanie, które rozwiązuje podobne problemy. Jest to Stackstorm. Stackstorm to jest open source'owa aplikacja do zarządzania właśnie triggerami, warunkami i akcjami. Domyślam się, że w przypadku twojego projektu nie było sensu instalowania potężnego narzędzia, którym jest Stackstorm i wymaga mnóstwa konfiguracji, instalacji i serwerów i tak dalej. Jeżeli to była prosta aplikacja do zarządzania zadaniami na różnych tablicach Kanbana, to sądzę, że twoje podejście było w dziesiątkę. To tu jeszcze może dodam, tak, była to banalnie prosta aplikacja i właśnie dlatego uważałem, że trzymanie logiki biznesowej w tak prostej aplikacji powoduje, że ona przestaje być prosta, zaczyna być skomplikowana. To jest pierwsze, dlaczego chciałem wyjąć tą część logiki biznesowej do konfiguracji. Dzięki temu uprościła mi się aplikacja. Dwa, ona jest na tyle prosta, że ona w tej chwili działa na AWS Lambdzie i tylko dlatego, że jest napisana w Node, potrzebowała trochę więcej pamięci, więc tam powiedzmy, że w 256 MB z palcem wiadomo gdzie się mieści. Natomiast co tu jeszcze chciałbym zaznaczyć? Zdolność do przewidzenia do tego, że będą zmiany jest wręcz, to jest pewnik. I wyobraź sobie, że już w trakcie developmentu już wychodziły pierwsze zmiany w momencie, kiedy aplikacja była już wstępnie przygotowana, poszła do jakichś tam wstępnych testów.
już było widać pierwsze potrzeby zmian, pierwsze nowe funkcjonalności. I wyobraź sobie, że dodawanie teraz nowych funkcjonalności typu na przykład jedna z funkcjonalności była taka, że w sensie z nowo dodanych była taka, że oprócz reagowania na daną karteczkę na tablicy kanbanowej, chcemy też reagować w sensie chcemy też modyfikować wszystkie karteczki powiązane. Czyli tak jakbyśmy sobie to przemapowali, mamy epic i story, to w momencie, kiedy zrobimy coś ze story, chcemy też zareagować na epiku, ale chcemy też zareagować na pozostałych storiesach w tym samym epiku. Dodanie takiej funkcjonalności dosłownie zajęło mi 3 godziny. Nieźle. A powiedz, czy te konfiguracje, o których mówisz, czy to ty je ustawiasz, czy może to być zadanie zaadresowane do ludzi z tej firmy, do ludzi z biznesu? I jak najbardziej cała idea polegała na tym, żeby wyrzucić odpowiedzialność konfigurowania aplikacji do biznesu. Czyli użytkownicy, w dużym uproszczeniu aplikacji, mogą sobie ją skonfigurować, zdefiniować, jakie jest flow ich tablicy kanbanowej. Ja nie decyduję o tym kompletnie. Ja dostarczam narzędzie, które umie wykonać takie i takie akcje, umie sprawdzić takie i takie warunki, umie być odpalone, kiedy taki wyzwalacz się pojawi. Natomiast cała logika, co na dany wyzwalacz ma się zadziać i przy jakich warunkach, zostaje po stronie biznesu, dzięki czemu ja nie muszę wprowadzać żadnych zmian w aplikacji, ja nie muszę jej redeployować, ja nie muszę nic w niej zmieniać. Aplikacja sprawdza plik konfiguracyjny, który notabene jest powiązany bezpośrednio z danym, nazwijmy to tam zespołem, tablicą kanbanową i tak dalej. W związku z tym wszyscy mogą niezależnie mieć swoje różnice na tablicach kanbanowych i każdy zespół korzystający z tablicy może sobie we własnym zakresie zdefiniować, ok, my chcemy przechodzić do kolumny o nazwie kolumna B, a my chcemy mieć kolumnę progress. I nie ma problemu. Każdy może sobie zdefiniować własny flow, takie jakie potrzebują, czyli to jest własny przepływ tego wszystkiego, niezależnie od reszty. I każdy może mieć swój własny niezależny plik konfiguracyjny. Dzięki temu cała odpowiedzialność, jak to ma działać, przeszła na właścicieli tego narzędzia tak naprawdę, a cała odpowiedzialność, żeby zapewnić, żeby to umiało wykonać dane akcje, pozostała w dziale technicznym, czyli powiedzmy tam u mnie, tak? I teraz, co jest fajne, żeby też nie utrudniać użytkownikom tej konfiguracji zbyt bardzo, wprowadziłem bardzo prostą składnię konfiguracyjną opartą o pliki typu YAML. Mhm. Świetnie. Genialne rozwiązanie, brawo, dobra robota. Moja lekcja z tego, co powiedziałeś, ja się zawsze chętnie uczę, to jak tworzysz coś, albo robisz coś, bo robisz coś, co nie działa i chcesz to naprawić i robisz to od nowa, zafiksuj się na zmianach, które mogą nastąpić. Jeżeli jesteś w stanie je przewidzieć i uwzględnić w swoim nowym podejściu, to wygrałeś. Dokładnie. Dlaczego Adam chce, żebyście zasubskrybowali? Cholera, nie wiem. Bo jak mu znikną wszyscy followersi, to będzie miał exception w życiu. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że tematy dały Wam do myślenia i może nawet Was zainspirowały do czegoś. Mnie zawsze inspirują nasze tematy. I mam nadzieję, że Was też. Dziś było jeszcze trochę po staremu. Robiliśmy odcinek na wiele tematów. Nowy format od następnego odcinka. Dajcie nam znać w komentarzach, co myślicie o tej nowej formule. I pamiętajcie proszę, że Wasze wsparcie i to, że jesteście z nami co miesiąc, jest dla nas najważniejsze. Dziękujemy Wam za to, że byliście dzisiaj z nami i serdecznie Was zapraszamy do słuchania już niedługo. Do usłyszenia.